Jesteśmy na terenie historycznego miejsca, zabytkowego cmentarza żydowskiego w Oświęcimiu, będącego obecnie własnością gminy żydowskiej w Bielsku-Białej, ale w ciągu jego bieżącego funkcjonowania znajdującego się pod opieką Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu. Jest to miejsce historyczne, a sam obiekt jest wpisany na listę miejsc zabytkowych. Cmentarz żydowski w Oświęcimiu jest takim też ciekawym przykładem cmentarza położonego na pograniczu dwóch ważnych regionów. Oświęcim był zawsze takim też miastem granicznym, gdzie krzyżowały się rozmaite wpływy. Jeżeli chodzi o historię żydowską, to oczywiście krzyżowały się czy ścierały się ze sobą wpływy świata tradycyjnego żydowskiego, tak zwanej żydowskiej ortodoksji, z nurtami postępowymi, które z kolei dominowały na Śląsku. I na tym cmentarzu zarówno inskrypcje, formy nagrobne, rodzaje nagrobków, zarówno do jednego, jak i do drugiego środowiska, wpływy obu środowisk pokazują. Tak naprawdę cmentarz spełniał swoją funkcję do roku 1941. W marcu i kwietniu roku 1941, już w czasie trwania II wojny światowej, w okresie Holokaustu, społeczność żydowska Oświęcimia została wysiedlona do 3 gett, do Będzina, Chrzanowa i Sosnowca, oraz niewielkie grupy także zostały wysłane na teren generalnego gubernatorstwa. I tak naprawdę w lipcu 1941 roku teren cmentarza został zamknięty i z 3 stron został on, mówiąc kolokwialnie, okrojony. Od strony ulicy Dąbrowskiego przebudowywano drogę, która prowadziła do fabryki chemicznej IG Farben. Od strony ulicy Wysokie Brzegi także ta droga została poszerzona, a w części, gdzie obecnie znajduje się szpital powiatowy, tam został zlokalizowany obóz dla robotników przymusowych, tak zwany Lager Buchenwald, albo też po prostu Judenfriedhof, czyli po prostu cmentarz żydowski, gdzie osadzeni byli zarówno Polacy od roku 1941, ale także od roku 1944 znajdowali się tam robotnicy przymusowi z Francji. Cmentarz żydowski, który został praktycznie całkowicie zniszczony i zdewastowany przez Niemców w okresie II wojny światowej, wysiłkiem głównie garstki ocalonych, która wróciła do Oświęcimia na krótko tuż po zakończeniu wojny, podjęto wówczas próbę odrestaurowania tego miejsca. Powstał wówczas mur, który istnieje w dużej mierze do tej pory. Udało się także odnaleźć na terenie różnych lokalizacji, na terenie miasta, fragmenty albo całe nagrobki, które Niemcy bardzo często wykorzystywali po prostu jako materiał budowlany. Zachowały się też takie relacje, że znajdowane jest w rzece sole po zakończeniu wojny, więc udało się tak naprawdę odzyskać część nagrobków, które trafiły z powrotem na teren cmentarza, choć oczywiście nie zostały one ustawione i nie znajdują się one tak naprawdę w miejscu faktycznych pochówków. Na początku lat 60. tak naprawdę ostatnie żydowskie rodziny, poza pojedynczymi osobami, opuściły Oświęcim, emigrując głównie do Izraela czy Stanów Zjednoczonych. Cmentarz stracił swoich naturalnych opiekunów w postaci społeczności żydowskiej. Na początku lat 70. został przejęty przez Skarb Państwa i tak naprawdę było to miejsce opuszczone, zaniedbane do drugiej połowy lat 80., kiedy to z inicjatywy Ashera Sharfa z Nowego Jorku, którego potomkowie pochodzą z Oświęcimia i zostali pochowani na tym cmentarzu, udało się dokończyć pewne prace remontowe, które nie były w pełni ukończone. Te lapidaria, które widzicie, jedno z nich tuż za mną, a drugie także znajdujące się na cmentarzu, ułożone z nagrobków, które wówczas leżały na terenie samego cmentarza, i stworzyć takie 2 monumenty. Jeśli chodzi też o sam cmentarz, to do chwili obecnej tak naprawdę około 1000 nagrobków, tak zwanych macew, zachowało się do chwili obecnej i jest to wielka kopalnia wiedzy o historii społeczności żydowskiej Oświęcimia, bo tak naprawdę znajdujemy tutaj wciąż nagrobki wielu znamienitych postaci, ważnych dla historii miasta, nie tylko tych, którzy byli istotni dla samej społeczności żydowskiej, ale także dla ogółu mieszkańców, bo byli to na przykład miejscy radni. Warto wymienić tutaj chociażby lekarza miejskiego doktora Maurycego Szlanka. Warto wspomnieć też o Wiktorze Leiblerze, który był właścicielem
hotelu Herz na rynku głównym w Oświęcimiu. Był też znanym działaczem zaangażowanym w powstanie gimnazjum imienia Konarskiego. Był również miejskim radnym. Oprócz tego możemy tutaj natknąć się na nagrobki innych ważnych postaci, chociażby zupełnie unikalny nagrobek Izydora Hirsza, jedynego chyba tutaj w okolicy pochowanego legionisty Piłsudskiego. Cmentarz żydowski znajduje się pod opieką Muzeum Żydowskiego. Osoby indywidualne, mieszkańcy miasta, grupy, turyści, którzy chcieliby zapoznać się z historią tego miejsca, zapraszamy do jego odwiedzenia. Klucze od cmentarza znajdują się w Muzeum Żydowskim w Oświęcimiu, także myślę, że warto zapoznać się z częścią historii i dziedzictwa miasta Oświęcimia.